Donalda Tuska, Donald Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk, Donalda Tuska, Donalda Tuska, Donalda Tuska, Donald Tusk, Donaldowi Tuskowi, Donalda Tuska, Donald Tusk, Tusk, Donalda Tuska, Donald Tusk, Donalda Tuska, i Donald Tusk, Donalda Tuska, Donalda Tuska, Donalda Tuska, Donald Tusk. Cześć, witam Was, moi drodzy. Powódź mija, ludzie powoli wracają, że tak powiem, starają się wracać do normalnego życia. Temat powodzi dość szeroko Wam omawiałem i skoro zacząłem ten temat, wypadałoby też zakończyć. I dzisiaj właśnie chciałbym zakończyć temat powodzi, o ile to myślę, że na chwilę obecną jest to możliwe. Podsumować to w jakiś sposób i przejść do innych tematów, bo jak wiecie, no, w naszym kraju się tyle dzieje, że nie sposób być na bieżąco. Ale tak jak powiedziałem, no skoro poruszyłem ten temat powodzi dość obszernie, wypadałoby, tak mi się wydaje z mojej strony, wypadałoby to podsumować, zakończyć. I teraz tak. Powiem w ten sposób. Pisiory w czasie powodzi nie zawiodły, a potwierdzili, że są takimi samymi kurwami, za jakich ich uważaliśmy, za jakich ich uważa większość Polaków. Dlaczego? Otóż, jak wszyscy doskonale pamiętamy, robili politykę na trumnach po tragedii smoleńskiej, do której sami doprowadzili. Na pandemii, doprowadzając 200 000 do 200 000 nadmiarowych zgonów. Teraz robią na powodzi, na tragedii ludzi dotkniętych powodzią, do której doprowadzili między innymi wstrzymując budowę 4 zbiorników. Dla mnie, być może nie każdy się z tym zgadza, z pewnością nie każdy się z tym zgadza, ale dla mnie osobiście PiS to partia bydlaków, kanali, cyników, bandytów i złodziei i nic poza tym. Od ponad dekady każda ważna sprawa społeczna, każde wydarzenie jest przez PiS zamieniane w patologię. Albo kradną, albo idą po trupach do celu, albo kłamią, albo wyzywają, poniżają, ośmieszają, szczują. Ci ludzie nie potrafią już normalnie się zachować, zareagować w żadnej sytuacji. Nie mają empatii, kultury, nie mają niczego. Niszczą państwo debatę publiczną, solidarność międzyludzką. Wszystko, czego dotkną, po prostu zamienia się w gówno. Nic już tak naprawdę nie uratuje PiS, jedynie my Polacy, normalni Polacy, możemy ratować Polskę właśnie przed tą bandą Hunów. Podczas tej powodzi mogliśmy obserwować proces weryfikacji postaw i autentyczności empatii. Jedni walczyli z powodzią, identyfikowali się z poszkodowanymi, inni całą swoją siłę, determinację wykorzystywali do budowania podziałów, nawet siania dezinformacji, o czym też wspomnę. I tutaj pytanie, przypadek czy celowe działanie? Debata, która odbyła się w Sejmie, podsumowująca tą podpowiedź, to pytanie, no chyba tam dała najlepszą odpowiedź. Tych debat nie będę Wam tutaj przytaczał, bo nie o tym dzisiaj chcę zrobić materiał. Ale też kilka wrzutek tutaj, znaczy wrzutek z mojej strony, wrzutek takich uwag, że tak powiem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale uważam, że w przypadku jakiejś katastrofy, na przykład powodzi, normalni ludzie, normalni Polacy pomagają, modlą się, by ofiar i strat było jak najmniej. Ale hieny z PiS liczą z kolei, że zginie jak najwięcej osób i będą jak największe zniszczenia, by potem móc atakować tym rząd. PiS wydaje się być, nie wiem, inną cywilizacją z innego wymiaru, z innego świata, bo
Nikt normalny się tak nie zachowuje, o czym też dzisiaj wspomnę. Pewnie oglądaliście tą całą debatę w Sejmie na temat tego podsumowania, powodzi i tak dalej. No, pisowcy wyli tam jak suki w rui podczas wystąpienia Donalda Tuska w sprawie powodzi. Wiedzą, że nie będzie politycznego złota. Wiedzą, że ich kłamliwa narracja po prostu przegrała. I pokazali tą swoją bezsilną wściekłość, swoje prawdziwe oblicze, czyli prostactwo, dno dna. Dlaczego nikt nie zapobiegł powodzi? Powodzi nie można zapobiec, bo ona się zdarza z przyczyn obiektywnych. Można organizować gorzej lub lepiej pomoc, ratunek. Mamy 7 ofiar śmiertelnych. Wystarczająco dużo, żeby nie robić z tego takiej podłej polityki. 1 osoba zaginiona. Wśród 7 ofiar śmiertelnych 6 polskich obywateli, 1 niemiecki. 1 osoba zaginiona. Jej los jest nieznany. Nie będziemy tu spekulować. No ale trudno tutaj oczywiście o jakiś optymizm. Macie prawo i korzystacie z tego prawa. Mówić o tym, że akcja pomocy przyszła za późno. Będziemy robili bardzo dokładny audyt. Gdzie, co zawiodło. Chcę wam przypomnieć, że wy jesteście ostatnimi, którzy mogą mówić, że ktoś się spóźnił z akcją pomocy do powodzi. Bo wtedy, kiedy ludzie tam na miejscu pomagali, i mówię nie o mnie, bo to jest moja robota i ja tu nie mam nic do rzeczy, ale ci ludzie, którzy tam na miejscu pomagali powodzianom w sobotę, w telewizji oglądali was na wiecu politycznym. Moi drodzy, pozwólcie, że tak trochę będę skakał z tematu na temat, bo chcę to jakoś tam sensownie zbić w całość, a nie chcę robić tasiemca, bo już wszyscy mamy, powiedzmy, dość tych tematów powodziowych, ale jak powiedziałem, chcę to jakoś podsumować. I teraz tak, bilans ofiar śmiertelnych powodzi. W Austrii 7, w Czechach 5, w Rumunii 7, a według narracji pisowców, pisowskiej szczujni, propagandy, fake newsów, ofiar w Polsce są setki, jak nie tysiące i rząd niby ukrywa. Bo tylko w Polsce ta ogromna liczba ofiar jest takim pisowskim politycznym złotem hien cmentarnych, które tworzą dzisiejszą opozycję. I tutaj w rozsiewaniu tych fake newsów, kłamstw po prostu, no jeden z takich czołowych hejterów pisowskich to jest deficyt intelektualny Błaszczak. Twierdzi, że gdyby na przykład rządzili, to by powstały zbiorniki retencyjne, mimo że nie powstały, gdy rządzili. No ale to jest taka typowa logika pisowska. Ale no, Błaszczak w swojej głupocie, w swoim pluciem jadem, no, posunął się o wiele dalej. Otóż, moi drodzy, Błaszczak publicznie potwierdził, że rząd ukrywa ofiary, że ich jest ponad 400 i tak dalej. Powiem wam, że już takiego dna te pisowskie, nie wiem jak ich nawet już nazwać, bo na nich naprawdę brak epitetów. Te pisowskie dna już tak nisko upadły, że oskarżają Tuska, winią go za te rzekome 400 ofiar, czy tam już ponad 500, czy tam niektórzy tysiące ofiar powodzi. No, oni są tak już oderwani kompletnie od rzeczywistości, że to się w głowie nie mieści. Mam do pana pytanie. No posłuchajmy szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Błaszczaka. Zapewne Donald Tusk chciałby, żeby symbolem jego działań jako szefa rządu były ubłocone buty, które pokazane zostały wczoraj. Ale
symbolem jego rządu koalicji 13 grudnia nie będą te ubłocone buty, tylko ciało ofiary powodzi, które po 3 dniach dopiero zabrane zostało z terenów, po których przeszła powódź. Obrzydliwa wypowiedź. Naprawdę? Obrzydliwa wypowiedź. Panie pośle, pana Tobiasza Bachańskiego pytam naprawdę? Co naprawdę? Czy uważa pan, że to jest... Chwileczkę, panie pośle. Przecież jesteśmy świadkami jednego wielkiego spektaklu ja nie pytam pana, medialnego. ale nie pytam pana o spektakl medialny. Pytam pana o tę wypowiedź. Wie pan, skąd się wzięła ta informacja o tym ciele, które 3 dni leżało bez... Z internetu, z tego co kojarzę. Podała ją w Polsat News pani Natalia Skierkowska, radna w Stroniu Śląskim. To jest ta sama osoba, która podawała w tym samym materiale, że 100 osób zostało zaginionych, co okazało się kompletną nieprawdą. Oczywiście sprawdzali, że rzeczywiście czyjeś zwłoki leżały. Ja próbowałem to sprawdzić, nie znalazłem wiarygodnych źródeł. Szef pańskiego klubu parlamentarnego na tej podstawie oskarża rząd o to, że odpowiada za ciało człowieka, które 3 dni leżało nie budząc niczego. No nie znalazł pan redaktor informacji, dlatego że nie mamy żadnych informacji na temat liczby osób zaginionych. Czy macie potwierdzoną informację? Powtarzam, źródłem jest jedna osoba. Ta sama, która powiedziała o 100 zaginionych, co się nie potwierdziło. Czy macie potwierdzoną informację, że jakiekolwiek ciało w Stroniu Śląskim, jakiejkolwiek ofiary leżało 3 dni i nikt się nim nie zajął? Proszę pytać o to redakcję Polsat News. Nie pytam redakcji. Ale dlaczego my jako politycy bierzemy informacje od państwa jako od mediów? Chwileczkę, ale słyszał pan szefa swojego klubu. On nie powiedział słyszałem, nie powiedział Polsat News, on powiedział, że tak było. Nie, no posługuje się prawem cytatu, takim samym jak wszyscy politycy. Cytatu, tak samo jak, no panie redaktorze, no pan poseł Szczerba opowiadał o 200 000. Dobrze, ale zaraz Szczerbie damy głos. Pana pytam, czy dla pana też, czy pan powtórzyłby, chwileczkę, drodzy państwo, czy pan powtórzyłby za Mariuszem Błaszczakiem, że ciało człowieka, które leżało 3 dni w Stroniu Śląskim, to jest symbol działań rządu wobec powodzian? Panie redaktorze, ja zwykle nie powtarzam za nikim, tylko posługuję się swoimi słowami. Wiem, co pan premier Błaszczak miał na myśli. Miał na myśli fakt i opisał sytuację, w której to, na czym skoncentrowany jest premier, są działania medialne. Wchodzenie przez jakieś drzwi do pustostanu, z drugiej strony czy nie odnosi się pan do wypowiedzi? Robią mu... To nie jest poważne zarządzanie. Powiem wam, moi drodzy, tak. Jeśli chodzi o Błaszczaka. 2 lata szkolenia ruskiej gnidy w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, no, zobowiązuje, bo pewnie większość z was wie, że Błaszczak 2 lata był na szkoleniu w CCCP jeszcze w Związku Socjalistycznym. I czy ten fake, którym się posługiwał z taką gorliwością, mówię tu o Błaszczaku, wziął się znikąd, bo mnie, powiem wam osobiście, przeraża myśl, że jednak nie, że wpisuje się do narracji ruskich po prostu troli, że działa na zlecenie po prostu Putina. Powiedzmy to sobie wprost. Ta pisowsko-rosyjska propaganda nienawiści no, rozkręciła się na dobre. We wtorek Błaszczak wraz m.in. z Czartkiem, Bochenkiem i jeszcze jakimś tam pisowskim sługusem zorganizował konferencję prasową, która właściwie ograniczyła się do chamskiego, bo inaczej tego nazwać nie można, do chamskiego ataku na obecny rząd oraz wychwalania rzekomych zasług PiS-u w zabezpieczeniu kraju przed powodziami. No świetny żart, no ale pomińmy to. Wyszło na to, że miasta i tereny, które unikają zalania, swoje ocalenie zawdzięczać będą nie fachowości i ofiarności służb podległych rządowi i samorządom oraz determinacji swoich mieszkańców, ale wyobraźcie sobie rządom PiS, bo to rządy PiS dbały o bezpieczeństwo obywateli oraz ich mienia. I to one, w przeciwieństwie do poprzednich ekip PO i PSL, zapobiegliwie budowali zbiorniki retencyjne. Postawię tu na chwilkę kropkę. Kolejnych zbiorników. Po
prostu nie będzie. Bardzo Państwu dziękuję. Byłoby czymś nieodpowiedzialnym zaplanowanie kolejnych 9 zbiorników, jak to mówią, chyba psu na budę, tam są one potrzebne. To ja za to odpowiadam, biorę odpowiedzialność i nic nie będziemy realizowali absolutnie tego projektu. No ale moi drodzy, nie czepiajcie się, przecież największy w Polsce zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny oddano do użytku w roku 2020. No więc już wiemy, komu powinniśmy być wdzięczni za ocalenie Kędzierzyna Koźla, Opola, Oławy, Wrocławia i kilkudziesięciu innych mniejszych miejscowości. Zawdzięczamy to oczywiście wspaniałemu rządowi PiS, który tak niestrudzenie dbał o dobro obywateli. A to, że plany budowy tego gigantycznego zbiornika opracowano w 2010 roku, gdy premierem był Tusk, no kto by o tym pamiętał? Zaś jego budowę rozpoczęto w 2013 roku. No to też przecież nie ma kompletnie żadnego znaczenia, prawda? Też nie ma znaczenia, że Tusk zaplanował 6 takich zbiorników, PiS wstrzymał ich budowę, no bo kto by o tym pamiętał. Ale dziś z ust piździelców dowiadujemy się, że to oni na potęgę budowali zbiorniki retencyjne, a pozostająca w opozycji PO te inwestycje ostro krytykowała i blokowała, wyobraźcie sobie. W wywiadzie dla Radia Z Błaszczak aż się zachłysnął własną śliną, gdy mówił o samorządowcach z PO z Kotliny Kłodzkiej, którzy rzekomo niweczyli, oprotestowywali wszelkie działania rządów PiS chcących rozbudować zabezpieczenia przeciwpowodziowe na tamtym terenie. Błaszczak mówił, że niby o powodzi i zasługach rządów jego partii, a jednak w co drugim zdaniu wściekle atakował tych wrednych, zdradzieckich samorządowców z PO, którzy uniemożliwiali rządom PiS bardziej skuteczne działania, wyobraźcie sobie. Tak właściwie to więcej mówił o oczywistym sabotażu ze strony PO-wskich władz lokalnych niż o zbudowanych przez PiS zbiornikach retencyjnych. Zgadnijcie dlaczego. No a skoro już tyle uwagi i czasu poświęcił tym sabotażystom strasznym z PO, to nie omieszkał wspomnieć, że działali w interesach swoich mocodawców. Zgadnijcie których? No oczywiście z Berlina, no bo jakżeby inaczej. W tym wywiadzie Rymanowskiego z Błaszczakiem pojawił się jeszcze jeden wątek. Udział WOT-u w zwalczaniu skutków powodzi. WOT to, jak wiecie, oczko w głowie wszystkich piździelców, a już szczególnie Macierewicza i Błaszczaka. Tak więc, gdy tylko w wywiadzie padła nazwa tej formacji, Błaszczak poczuł się jak przysłowiowa ryba w wodzie i zaczął piać hymny pochwalne na temat profesjonalizmu, skuteczności, ofiarności tych terytorialców. No i oczywiście wprost oskarżył Tuska o zbyt późne skierowanie żołnierzy WOT na te zalewane tereny, tak jakby mogli oni, nie wiem, zastąpić wały powodziowe, których PiS przez 8 lat swoich rządów nie zbudował. Choć mało go to tak naprawdę interesowało, bo według Błaszczaka, gdyby byli terytorialsi, wszystkie służby od razu na miejscu, to by tej powodzi nie było. No, zresztą wiecie, że jakby PiS rządził, to by tam stanęli żołnierze Chrystusa, Armia Boga, niewolnicy Maryi i zaczęliby śpiewać Bogu rodzice i kijem zawrócili tą całą falę powodziową. No ale niestety PiS nie rządzi i tak się nie stało. Podczas poprzednich rządów zbudowano więcej wałów przeciwpowodziowych niż za waszych czasów, że za waszych czasów były tylko wały finansowe. No to jest właśnie hejt. To pan redaktor przytoczył przykład hejtu. Dlaczego nie uregulowaliście Odry? To jest proces.
To jest proces, 8 panie lat, redaktorze. to dużo. Proces, to jest proces. Przy tym hejcie ja przejdę do mojej dziedziny, żeby pokazać hejt, którą się zajmowałem. Wozy strażackie nie dotarły na te tereny zalane, tylko w okręgi, gdzie startowali posłowie suwerennej Polski. To jest teza, która jest tezą hejterską. Dotarły tam... Wszystko, co nie zgadza się z waszymi opiniami, to hejterstwo? Nie, to był hejt. Moi drodzy, tutaj mógłbym to jeszcze długo na ten temat mówić, ale jak powiedziałem, no chcę to jakoś ograniczyć, żeby was tu nie zanudzać. I teraz tak przejdę a propos hejtu, bo Błaszczak tutaj poruszył temat hejtu. Ale zanim przejdę, chciałbym tutaj zadać wam pytanie, czy wy naprawdę się dziwicie, że w czasie wojny byli zdrajcy, kolaboranci, szmalcownicy, szabrownicy, że za komuny byli kapusie. Polska ma dwa różne oblicza tak naprawdę i to ta powódź między innymi właśnie to pokazała. Jedno oblicze, kiedy zbieramy, nie wiem, nawóź, pratujemy powodzian, a drugie, gdy złodzieje z PiS kradną respiratory i plują w telewizji Republika. To tak w wielkim skrócie. I powiem wam tak, jeśli pisowskie trolle poruszają spin o ukrytych zwłokach ofiar, to zaraz mi się nasuwa podejrzenie, że sami ukrywali zwłoki ofiar na przykład pandemii. Wszak oni zawsze oskarżają innych o to, co sami robili, co już się niejednokrotnie powtórzyło. Może warto to sprawdzić i poszukać. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby na konferencji prasowej wyszedł jeden z drugim, mówię tu o pisowcach, i byśmy na tej konferencji dowiedzieli się, że na terenach popowodziowych dobijano ludzi i robił to Tusk z Putinem na zlecenie Niemiec. No, powiem wam, że naprawdę bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego zaczęli mówić. Serio, bo te pojeby z PiS-u piszą, że są setki martwych ludzi, tysiące zaginionych. Tylko, kurde, tak na logikę. No ja wiem, że u pisowców z logiką jest ciężko, bo oni tylko przyjmują tą papkę, którą dostają, ale skoro są te tysiące czy setki martwych, tysiące zaginionych, że tego nie poruszają, że ludzie nie szukają ich, rodziny ich nie szukają, o tym całkowicie cicho, tylko na stronach pisowskich trolli jest o tym głośno. No, czy to nie dziwne? Jeden z internautów był w Kłodzku i pytał ludzi o te zaginione rzekomo osoby, o te setki martwych trupów, no, piętrzących się gdzieś tam w błocie czy na ulicach. No, w Kłodzku jakoś ich nikt nie widział, tych setek osób, które zginęły w powodzi. Nikt. Ciekawe, prawda? Ten internauta pokazał też tweet no, tego pisowskiego propagandzisty kilku mieszkańcom Kłodzka. Ci ludzie zapytali się, czy starczy Bochenkowi odwagi, kiedy do nich tam przyjedzie. I tutaj, jak powiedział ten internauta, no nie przytoczę, co sądzą o tym pana godnym pożałowaniu pierdoleniu. To jest dosłowny cytat. Ja jednak kocham tych pisiorów. Morawiecki ostatnio pojechał do Buchołaz, aby pomóc swojemu koledze z PiS podczas powodzi. I w sumie chuj, wszystko byłoby nawet okej, gdyby nie fakt, że ubrał się jak na kampanię wyborczą. Słyszałem, podobno kuł ścianę i nawet sobie lakierków nie upierdolił. Przechuj. A widziałeś, jaką zbiórkę na powodzian zorganizował Suski? Rozjebał system. Koleś zorganizował konferencję prasową 4 posłów PiS. 5. To jeszcze lepiej. 5 typa złożyło się na 2 zgrzewki wody i z 2 zgrzewki mąki. Nawet dziennikarze nie wiedzieli, o chuj tu chodzi. Na McDonalda po drodze wydali więcej niż na te dary.
Ale jest ktoś, kto był większym dzbanem? Masz na myśli tego biskupa? Wpadł na pomysł, jak on jako kapłan może pomóc potrzebującym i zwolnił ich z obowiązku niedzielnej mszy. Błogosławiony człowiek, taki pomocny. No i propos pisowskich trollów. Ostatnio było głośno, ujadanie, skamlanie, rwanie sobie włosów z głowy, oczywiście po pisowskiej stronie, że zły rząd Tuska ogranicza wolność słowa, że knebluje prawdziwym Polakom usta. A o co chodziło? Chodziło o dezinformację jak zawsze. No bo pisowcom się oczywiście to nie podoba, że rząd walczy z dezinformacją, po prostu putinowską propagandę. Minister Gawkowski, chyba dobrze powiedziałem, poinformował, że zatrzymano 2 Polaków, którzy w ciągu 4 dni, uwaga, w ciągu 4 dni zbudowali cały system do siania dezinformacji. Zakupili w tym celu kilkadziesiąt komputerów. I powiedzcie mi, moi drodzy, sami, jeśli 2 młodych Polaków kupuje kilkadziesiąt komputerów, czy to nie jest oczywiste, że działają na zlecenie? Na czyje zlecenie? Odpowiedzcie sobie sami. W dniu dzisiejszym zostały zatrzymane 2 osoby, 25 i 28-latek, które do dezinformacji zbudowały cały system. Powstał on w ciągu 4 dni. To Polacy. Polacy, którzy zakupili kilkadziesiąt komputerów, zbudowali system kilkudziesięciu kart SIM, które pracowały z różnymi telefonami i w ciągu ostatnich dni w internecie z pełną premedytacją dokonywali dezinformacji. Dzisiaj zatrzymania, którego dokonało CBZC, bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi Siemoniakowi za tą skuteczną akcję, dotyczyły chociażby takich wpisów jak ten. Jeden z wpisów, który pojawiał się powielany niestety też przez polityków w polskiej sieci brzmiał tak. Tej właśnie grupy. Mała dziewczynka wpadła do rwącej rzeki. Katastrofa. Kolejne. Oni umierają, nikt im nie pomaga. Będą wysadzali wały. Rząd ma taki plan. To robiła grupa 2 Polaków, którzy dzisiaj zostali zatrzymani. Powinniśmy podziękować brawami wszystkim, którzy walczyli z dezinformacją i cały czas z nią walczą. Powoli zmierzam do końca, bo znowu się rozgadałem, ale naprawdę zapewniam was, że staram się to wszystko w miarę skrócić. Ale chcę ten temat zamknąć, także proszę o zrozumienie. I teraz tak, Morawiecki też w swoim przemówieniu płomiennym jak zawsze zapewniał, informował Polaków, że to przez bezczynność Tuska i jego ekipy ludzie tracili dobytki, a nawet życie. No powiem wam, że bezczelność, żeby nie powiedzieć skurwysyństwo, no po prostu nie zna granic. Przypomnijmy sobie, jak oni ostrzegali Polaków. Gdy w Chinach koronawirus już dziesiątkował miasta, Szumowski twierdził, że grypa jest większym problemem, a główny inspektor sanitarny zalecił opozycji wkładać lód w majtki. Wirus w odwrocie, o tym też coś powiem, przypomnę bardziej, o wirusie w odwrocie Morawieckiego. Morawiecki o powodzi, rządzący nie potrafili stanąć na wysokości zadania, aby ochronić ludzkie życie. No to, panie Wateuszu, oszuście długonosy. Jak się ma 7, 8 czy nawet 10 zgonów w wyniku powodzi do 200 000 nadmiarowych zgonów podczas COVID-u? Zamiast ratować ludzkie życie, wy bezczelnie okradaliście i gnębiliście w tym czasie Polaków. Nasyłaliście na firmy, skarbówki, sanepidy, policję. Może sobie przypomnijcie to.
Morawiecki mówi, że słowa Tuska o tym, że prognozy pogody nie są takie złe. O tym też jeszcze parę słów powiem za chwilę, bo to też mnie męczy i też chciałbym to wyjaśnić. Ale no, zakończę ten wątek. Także Morawiecki mówi, że słowa Tuska o tym, że prognozy nie są takie złe, mogły kosztować ludzkie życie. To tutaj chyba wypada Morawieckiemu przypomnieć słowa samego Morawieckiego. Wirus jest w odwrocie, nie ma się czego bać. Idźcie na wybory. To Morawiecki powiedział 2 lipca 2022 roku. Po tych słowach Morawieckiego do końca 2022 roku na COVID zmarło ponad 27 000 ludzi. Zostawię to bez komentarza. Jeśli chodzi o Konfederację, oni teraz są bardzo mądrzy, bardzo się udzielają na temat powodzi, na temat zabezpieczeń, jaki oni są mądrzy. Ale kuźwa, powiem wam, szukałem, naprawdę bardzo szukałem jakichkolwiek zdjęć, jakichkolwiek dowodów na pomoc Konfederacji powodzianom. Za cholerę nic nie znalazłem. I Bosak, Krzysiu Bosak, gościu bez studiów, bez dnia pracy w swoim życiu, bez jednego świadectwa pracy, bez dnia w wojsku, wyobraźcie sobie, wygłosił referat na temat cywilno-wojskowej prawidłowej według niego odpowiedzi państwa na kryzys powodziowy. Usiadłem i zapłakałem. Mateusz Morawiecki postanowił pomóc mieszkańcom terenów dotkniętych przez powódź. Więc Mateusz, mądra głowa, ruszył wprost do Pacanowa. Pomoc, której możemy wszyscy udzielić, wszyscy, którzy mamy do tego siłę, to zbijanie tynków w domach, w mieszkaniach, gdzie wdarła się woda. A po ciężkiej pracy czas na relaks i interesy. Halo, czy to kuria? Tu mówię ja, Mateo. Jak tam u was powódź we Wrocławiu? Czy wały trzymają, a macie dla mnie jakieś wały do zrobienia, czyli jakieś zalane działeczki do kupienia? Ile? Dobrze, biorę wszystkie, ale za pół ceny. I teraz tak, już prawie na koniec, prawie. Powtarzana jak mantra, że Tusk mówił, że prognozy nie są złe, nie zagrażają i tak dalej. No, wiecie, do każdego to trafiło, no, każdy to słyszał, bo pisowcy to jak mantrę. Tylko dziwnym trafem, no oczywiście telewizja Ruspublika też, no to norma. Tylko dziwnym trafem, może nie dziwnym, bo u pisowców to nie jest dziwne, że oni wycięli fragment, który im pasował z całości wypowiedzi, ale to już powinniśmy się do tego przyzwyczaić. Bo oczywiście cała wypowiedź Tuska nabiera innego sensu i do celów tępej propagandy dla tępego elektoratu PiS by to oczywiście już nie pasowało. Więc wycięli to, co im najbardziej pasowało, i zrobili z tego całą kampanię hejtu, nienawiści, plucia jadem, oczerniania, atakowania, no bo jak to przystało na szanującego się pisowca, jeśli kogoś nie opluje jadem, nie pomówi, no szczególnie Tuska, Niemca, no to po prostu jest chory i musi manipulować, musi kombinować, bo inaczej, no musi, bo się udusi. Prognozy nie są przesadnie alarmujące. Prognozy nie są przesadnie alarmujące. 4 sekundy. Ja myślę sobie, że to będzie idealny przykład na to, jak można wyrywać w kontekście kwiatków
z kontekstu. Można wyrywać i można, proszę Państwa, zrobić nawet takie całe kampanie pokazujące, gdzie leży wina Tuska, bo do tego, że leży wszędzie, też już się zdążyłyśmy pewnie przyzwyczaić. Ojej, wina Tuska. Oj. Tu też. Zobacz, to jest mój ulubiony profil na Instagramie peace.org.pl i tam było właśnie o tym, że prognozy nie są przesadnie alarmujące i na tym jednym zdaniu 4-sekundowym zbudowano bardzo poważną opowieść właśnie o winie, o tragedii, o nieszczęściu. Zbudowany kapitał. Polityczny, prawda? Z którego będzie można pewnie sobie kiedyś skorzystać, chyba że zrobi się coś okropnego. I my to teraz zrobimy, Magda. Musimy się wziąć za rękę, bo to będzie trudne. Bo ja się denerwuję. To będzie trudne, zobacz. Bo my teraz, proszę Państwa, zrobimy to i pokażemy tę wypowiedź Donalda Tuska w całości. Te prognozy nie są przesadnie alarmujące. Nie lekceważymy oczywiście żadnego sygnału. Mamy te swoje doświadczenia. No, tu Wrocław z 97 roku. Ja pamiętam już dokładnie też ten 2010 rok i powodzie, więc wiadomo, że nie można lekceważyć tej sytuacji, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj nie ma powodu, aby przewidywać zdarzenia w jakiejś skali, która by powodowała zagrożenie na terenie całego kraju. Jeśli można się czegoś spodziewać i na to chcemy być przygotowani, to oczywiście lokalnych podtopień czy tak zwanych powodzi błyskawicznych, a więc zlokalizowanych w jakimś miejscu, to szczególnie raczej w górach niż, ale też czasami zdarza się to w miastach z różnych powodów, więc na te zdarzenia będziemy chcieli być perfekcyjnie przygotowani. Zobacz i Państwo też, żebyście Państwo usłyszeli, to jest naprawdę zdanie współrzędnie złożone, wielokrotnie złożone i jest to naprawdę obszerna wypowiedź. Ja ci powiem więcej. Ja mam takie podejrzenie graniczące z pewnością, że tych zdań było kilka. Tak. Tam było więcej niż jedno, Magda. Dużo zdań. To jest trochę tak, że czasami mamy takie umowy różne, na przykład kredytowe i nikt nie czyta tego, co jest drobnym druczkiem, tylko tutaj ta reszta wypowiedzi Donalda Tuska nie była drobnym druczkiem, była takim samym druczkiem jak jej reszta, a z tej wypowiedzi jednak chyba, nie wiem, popraw mnie, jeśli się mylę, wynikało coś nieco innego niż to, co wyciągnęło z niego peace.org.pl. Powiem wam tak, mam takie nieodparte wrażenie, że dla pisowców jako całości im gorsza powódź, im gorsza tragedia, tym lepiej, bo tym bardziej mogą walić w Tuska jak w bęben, wcisnąć z tej powodzi, wycisnąć z tragedii, wycisnąć ile się da w celach propagandowych, politycznych, i to na wyraźny przekaz właśnie od Jarosława, bo Jarek, jak wiecie, jadem żyje. No chyba, że przesadzam. Nie wiem, jakie wy macie na ten temat zdanie. Ale moim zdaniem PiS, nie mając żadnego pomysłu poza taką nienawistną krytyką rządu, popłynął po prostu z falą powodziową. Wody opadły, ale szlam na nich pozostał i jeszcze długo pozostanie. Po prostu się skompromitował. Skompromitowały się pisowskie media, bo ich formacja była, jest i będzie dezinformacją. W obliczu tragedii narodowej są to działania na szkodę państwa i trzeba to powiedzieć wprost. I według mnie jedyny zbiornik retencyjny, jaki zaprojektowali i zbudowali od początku do końca, mówię tu o pisowcach, to jest kancelaria Dudy, w której ładuje się cały szlam taki wywalony z koryta, czyli Kamiński, Wąsik i reszta przestępców. I powiem wam, że tutaj popieram w całej rozciągłości Tuska, że twardo walczy z dezinformacją i zaangażowaniu w nią posłów pisowskich. O tym, że politycy powielali fejki o 400 ofiarach powodzi,
to jest już poniżej jakiejkolwiek krytyki. Tusk tutaj broni policjantów, którzy czytają tego typu brudny trolling. I tutaj tak, panie Bochenek, tak, panowie i panie z PiS, to jest wszystko o was i przyłożyliście swoje brudne łapy do tego właśnie brudnego trollingu, do tego brudu i to, tak jak powiedziałem, wody popowodziowe opadły, ale ten szlam na was pozostał i to o wiele większy niż na tych terenach powodziowych i o wiele dłużej na was pozostanie. Byłoby czymś nieodpowiedzialnym planowanie kolejnych 9 zbiorników, jak to mówią, chyba psu na budę, tam są one potrzebne. Nie będzie zbiorników, nie będzie zabezpieczenia przeciwpowodziowego. To będą takie sytuacje, że to błoto, te bagniska, torfowiska będą właśnie na głównych ulicach. Przede wszystkim wylewa w Kotlinie Kłodzkiej. Byłoby czymś nieodpowiedzialnym zaplanowanie kolejnych 9 zbiorników, jak to mówią, chyba psu na budę, tam są one potrzebne. Chyba psu na budę, tam są one potrzebne. Okej, długo by tu gadać. Moi drodzy, zakończę troszeczkę fantazjując. Pozwólcie, że trochę popłynę na fali fantazji. Wyobraźcie sobie alternatywną rzeczywistość i PiS wygrał wybory i pozostaje u władzy. Czyli tak, PiS pozostaje przy władzy, jest powódź, no do Polski docierają fale powodziowe. Minister odpowiedzialny za powódź pojawia się na konferencji prasowej z podkrążonymi oczami. Za pół roku wychodzi na jaw, że minister zamiast walczyć z powodzią ustawiał nocą przetargi na worki z piachem. Morawiecki stwierdza, że powódź jest w odwrocie, nie należy się jej bać, tylko wyjść tłumnie na wały. 2 godziny później zalewa Nysę. Do Polski przylatuje wielki samolot z Chin z workami z piachem. Pół roku leżenia w magazynie okazuje się, że worki są dziurawe i nie mają atestu. Wprowadzone zostają godziny dla seniorów. Obajtek organizuje konferencję prasową, na której zapowiada darmowe gumki przy zatankowaniu za minimum 200 zł. Służba Ochrony Państwa zamawia luksusowe łodzie, oczywiście dla rządzących. Za 100 miliardów zakupione zostają specjalne ratunkowe łódki, patriotyczne oczywiście, które po pierwszym użyciu toną, ponieważ były wykonane z tektury. Rząd od razu zaprzyjaźnionego handlarza bronią zamawia 100 000 parasoli. Finalnie dociera 10 000, ale połowa się nie rozkłada. PG Narodowy zostaje zamieniony w tymczasowy ośrodek dla powodzian. Po powodzi okazuje się, że nie przyjął żadnego powodzianina, ale za to kosztował 2 miliardy złotych. Wyprowadzony zostanie program Tama Plus. Każdy dostaje po 100 zł, a samodzielnie zbudować sobie tamę. Rząd wprowadza 20 miliardów funduszu na odbudowę powodzi. 100% beneficjentami funduszu są kościoły i podkarpackie wsie, gdzie nie ma powodzi. Michał Woś prewencyjnie zamyka lasy. Kaczyński zwala wszystko na samorządy rządzone przez opozycję. W TVP Info codziennie pokazuje suszę w Niemczech i we Francji. I tak to by mniej więcej wyglądało pod rządami PiS. Najbardziej potrzebna jest pomoc finansowa. Dlatego postanowiłem wykorzystać okazję i kupić tu od powodzian kilkaset działek i domów po zaniżonych cenach, żeby im pomóc. A jak wrócimy do władzy, to zrobimy tak, żeby na tych działkach była budowana nowa autostrada i odsprzedam te zalane rudery państwu za kilkaset milionów. Patrząc na tę tragedię, wpadłem też na nowy pomysł. Podatek od zalania. Dzięki niemu już nikt nie wybuduje domu na terenach zalewowych, bo się nie będzie opłacało i temat powodzi w Polsce zniknie.
Ale czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, że jakby rządził PiS, ile nowych spółek by po drodze powstało? Na przykład spółka produkująca worki, spółka sprzedająca szpadle do nasypywania piasku, spółka sprzedająca piasek, spółka dowożąca worki, spółka napełniająca worki, spółka zawiązująca worki, spółka rozwiązująca worki, spółka oznakowująca worki, spółka rozwożąca worki, spółka nadzorująca, spółka nadzorująca spółkę nadzorującą i to wszystko ku chwale ojczyzny i oczywiście dla dobra kraju i obywateli. I nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby teraz na przykład rządziło PiS, to gość z Red is Bed już by miał na koncie 200 milionów zaliczki na worki. Worki by oczywiście dotarły po powodzi, ale za to by były biało-czerwone, czyli patriotyczne. A gdyby ta powódź zdarzyła się rok temu, to najpierw pisowcy przesunęliby wybory, utworzyliby Agencję Pomocy Powodzianom, kupili siedziby, osadzili stołki swoimi rodzinami, ustalili sobie pensje, zakupili samochody, agregaty od szopy, płacąc 500% i zwalaliby winę na Niemcy, Czechy, Unię Europejską, no i rzecz jasna Tuska, bo o Tusku nie możemy zapomnieć. Panie dyrektorze, tak? Tu jest jezioro. A, to nie, to nie. A nie, dobrze. To jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni. A wracając do rzeczywistości, wyobraźcie sobie, być może to jest nie do pomyślenia, no szokujące, ale Tusk uruchomił rezerwę budżetową dla powodzian. Ciężkie do wyobrażenia, nie? A tak dla porównania, do czego używał rezerwy budżetowej na przykład Morawiecki, do czego używał pieniędzy z rezerwy budżetowej Morawiecki. Na przykład dał Kukizowi ponad 4 miliony na fundację. Jakoś nie przypominam sobie, być może gdzieś mi to umknęło, ale nie przypominam sobie, żeby był zalany lub dach mu zerwało po wichurze, no ale dostał. Może tam inne priorytety wtedy były, nie wiem, nie znam się. Moi drodzy, kończąc, jednak się znowu rozgadałem, przepraszam. Powiem wam tak, prawda, jaka by nie była propaganda, co by kto nie mówił, ale prawda jest taka, że obojętnie kto by rządził, to z tym żywiołem by sobie nie poradził. Różnica będzie widoczna później, gdy przyjdzie czas na odbudowę tą popowodziową. PiS obrażony na Unię nie załatwiłby pieniędzy, a nasze trafiłyby do kieszeni szwagrów, wujków i tym podobnym tłustym kotom pisowskim. I taka jest różnica, że Tusk, cała koalicja nie puszyli się w mediach, nie atakowali, nie krzyczeli, tylko po prostu pracowali. Pisowcy robili sobie brudną kampanię na tragedii ludzi, których dotknęła ta tragedia. Taka jest różnica, no przynajmniej według mnie. A ta tak zwana prawica hejtowałaby nawet Jezusa Chrystusa, gdyby startował z list Koalicji Obywatelskiej. Że Żyd, że lewak, że ma wyrok, więc nie powinien być aktywny publicznie. Na koniec wyszedłby, nie wiem, Waszczykowski i powiedział, że nie wiadomo, kto jest jego ojcem. I wcale bym się nie zdziwił, że tak by robili, bo wiecie, że każdy, kto nie idzie z linią partii, jest wrogiem partii i ojczyzny. I powiem wam, moi drodzy, tak, każde przemówienie Tuska przypomina mi o tym, po co poszliśmy rok temu do urn. I naprawdę szczerze podziwiam, że przy takiej ilości szamba, jakie na niego wylewają i wylewać będą przez lata wylewali,
Mimo tego jego nieobecności w obecnej sytuacji przez moment nie stracił rezonu, nie dał się wytrącić z równowagi. Wielka sztuka i każdy z adwersarzy, ludzi bez jakichkolwiek hamulców, zasad i przyzwoitości, no po prostu Tusk pokazuje klasę samą w sobie, według mnie. Bo zobaczcie, jak się coś nie tak powie na Jarka czy innego, że to już jest obraza, że jest wściekły atak. Zobaczcie na Tuska, ile na niego już gówna wylali, o co jego już nie oskarżali. On cały czas zachowuje twarz i tutaj za to między innymi naprawdę tego gościa podziwiam, za cierpliwość i wytrwałość. A sam PiS, powiem wam tak, PiS się zestarzało, zużyło, po prostu cuchnie. Śmierdzi oszustwem, nieróbstwem, sabotażem i jadem, który sączy każdego dnia. Już nawet w sondażach widzą, że ludzie tracą cierpliwość, bezpieczeństwo, po prostu przestają już ufać i wierzyć w tą tępą, chamską propagandę. PiS po prostu śmierdzi na kilometr, nie wystarczy już zabieg przewietrzenia, aby poprawić ten zapach. Ludzie się skarżą, walczą o każdy oddech i ta zaraza, jakim jest PiS, powinna zniknąć z życia publicznego raz na zawsze. Wiem, rozgadałem się, przepraszam, już kończę. Także na dzisiaj to, moi drodzy, tyle. No, jak zawsze dziękuję za wszystkie komentarze, opinie. Proszę o następne. No i na koniec zostawiłem wam złą wiadomość, bo prawdopodobnie przez kilka dni będę siedział w domu, będę miał więcej czasu, więc będę was molestował moimi wywodami, być może codziennie przez kilka dni, ale to się okaże. Na dzisiaj tyle. W sucharze dnia właśnie, najważniejsze. W sucharze dnia, bo ja tutaj wiem, że strasznie dużo lapsów robię, dużo błędów językowych, dużo wiem, że dużo gaf szczelam, krótko mówiąc. No ale na usprawiedliwienie wam pokażę gafy profesjonalnych dziennikarzy. Tak znalazłem to i poczułem się odrobinę lepiej, że no, mimo że jestem amatorem, amatorem popełniam błędy, choć wiem, że nie powinienem, ale zdarza się to najlepszym, także troszeczkę poczułem się lepiej. Także zapraszam na suchara dnia, no i oczywiście na następny materiał, prawdopodobnie jutro. Zobaczymy, ale w niedzielę na pewno zapraszam na czata na żywo, to na bank. Także dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, za cierpliwość, za komentarze, za suby, za to, że jesteście. Dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć. Czy wy się ewakuujecie teraz? Jak idzie? Dobrze. Dobrze. Dla ciebie to pierwsza powódź. Tak. Dzięki, wszystkiego dobrego. Państwo też są słupy z prądem, są przewracane, prądu nie ma, zresztą ja mogę to udowodnić. Jeżeli Państwo zobaczycie, tutaj są kable z prądem, które idą, ja łapię ten kabel i nic mi się nie dzieje, więc te kable udowadniają, że tutaj prądu nie ma od samego początku. Dynamiczne, ta powódź i te zjawiska są bardziej dynamiczne niż te powodzie, te inne powodzie tysiąclecia, proszę Państwa, które były kilkanaście i ponad 20 lat temu. I każda z nich jest powodzią tysiąclecia, tylko niestety one są znacznie